Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Z góry przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć w tle bajkę, ale jakoś musiałam moją córkę przekupić, żeby uzyskać choć troszeczkę ciszy i spokoju do nagrania tego filmu. Dzisiaj będzie filmik taki typowo szydełkowy. Będę nagrywała coś w rodzaju takiego vloga. Poopowiadam Wam, co się u mnie dzieje właśnie w tej kwestii. Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno nie wszystkich będzie ta tematyka interesowała, dlatego ci, którzy są zainteresowani zarówno mozaiką diamentową, haftem krzyżykowym, czy składaniem miniaturowych sklepików z kartonów, to zapraszam Was do innych tematycznych filmów na moim kanale, a wszystkich tych, którzy interesują się szydełkowaniem, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, że pokażę Wam moje zakupy, bo już jakiś czas temu moja koleżanka z pracy namówiła mnie na włóczkę skarpetkową, z której docelowo miałam robić skarpetki. I ja sobie kupiłam taką włóczkę. Tutaj podkreślę też, że ja mieszkam w Norwegii, więc to są wszystko włóczki, które być może będzie Wam ciężko znaleźć w Polsce. W Norwegii są zupełnie inne marki, chociaż tak jak ta na przykład tutaj mamy Drops Fabel. Wydaje mi się, że część z nich na pewno znajdziecie w Polsce, ale może być tak, że niektóre z nich po prostu w Polsce dostępne nie będą albo będą bardzo trudno dostępne. Kupiłam sobie 2 motki takiej włóczki. Ona, jeżeli chodzi o skład, co ja Wam tutaj mogę powiedzieć? 75% wełna i 25% poliamid. Tutaj sugerowane szydełko to 3 mm. I tutaj są różne inne dane, że w motku mamy 50 gram, czyli około 205 metrów. I właśnie to jest z firmy Drops Design. Wydaje mi się, że to jest też dostępne w Polsce. Tak coś kojarzę, że włóczki z Dropsa są w Polsce dostępne. I ja kupiłam sobie dwa takie motki. Jeden miał mi wystarczyć na jedną skarpetkę. I ja zaczęłam te skarpetki robić. Ale ja je robiłam tak długo, oczywiście sobie nie zapisałam, że tutaj w tym miejscu ma być tyle i tyle oczek, tylko robiłam wszystko z pamięci. Później po czasie już zapomniałam, co tam tak naprawdę robiłam, więc jedna skarpetka wyszła inna, a druga skarpetka wyszła inna. Postanowiłam to wszystko spróć i odzyskałam 2 moteczki, 2 kuleczki włóczki. I stwierdziłam, że ja z tego zrobię coś innego. A mianowicie padło na takie ocieplacze na nogi, na łydki w zasadzie. I ja myślałam, że nie wystarczy mi jednego motka na jeden taki ocieplacz, czyli te 205 metrów. Wydawało mi się, że to będzie za mało, a wyszło idealnie, dosłownie idealny rozmiar, tak jak na mnie. Więc bardzo się cieszę, ale właśnie wtedy, kiedy wydawało mi się, że mi tego nie wystarczy, no to dokupiłam jeszcze te 4. Więc mam dodatkowe 4, z których pewnie coś zrobię, ale jeszcze nie mam pojęcia co. Tak wygląda gotowy i mam tutaj jeszcze jeden rozpoczęty. Ja go robię szydełkiem 3,5 mm, nie wiem czy Wy to tutaj zobaczycie. Tutaj mam jeszcze ten mój moteczek, tak to mniej więcej wygląda zaczęte. I ja tutaj powiem Wam, jak ja to zrobiłam, natomiast ja nie jestem dobra w tłumaczeniu dla osób początkujących, więc fajnie by było, jakbyście już wiedzieli, znali podstawy szydełka, wtedy byłoby dużo łatwiej, bo tak jak mówię, ja niestety nie jestem zbyt dobra w takim dokładnym tłumaczeniu, nie mam do tego za bardzo cierpliwości, dlatego też u mnie na kanale żadnych tutoriali nie ma. I teraz już Wam pokazuję, jak ja to zrobiłam. Ja ten ocieplacz nie robię, że tak powiem, od dołu do góry, tylko robię go tak jakby od boku. Czyli zaczęłam od zrobienia jednego łańcuszka najzwyklejszego. U mnie to było, żeby Was nie skłamać, 75 oczek bodajże.
I 10 pierwszych oczek robiłam, zaraz Wam pokażę jak, i następne 55 około, bo już nie pamiętam ile tam narobiłam, robiłam innym ściegiem i potem znowu 10 innym ściegiem, tak żeby mi tutaj wyszedł ściągacz. Tak żeby na dole i na górze tutaj można było włożyć to na nogę, ale żeby to nie spadało. Ja się też zastanawiam, czy nie wszyć tutaj do środka gumki, żeby w środku była gumka, żeby to się fajnie rozciągało i zwężało, bo koleżanka mi powiedziała, że te włóczki mają to do siebie, że one po praniu się bardzo rozciągają, więc to może być na mnie później po praniu za duże, dlatego chciałabym maksymalnie zwęzić tutaj te brzegi, a tutaj nawet jeżeli się to powiększy, to będzie to fajnie wyglądało, bo jak widzicie chciałam uzyskać takie przejście, żeby tu było szersze, a tu żeby było węższe. I teraz Wam pokażę, tylko teraz powinnam dorobić kawałek, żeby pokazać Wam od początku, jak ja to robię. Tak jak już mówiłam wcześniej, zaczynamy od zrobienia oczek łańcuszka i to dostosowujecie do swojego wzrostu, do tego, jak długi ten ocieplacz chcecie mieć. I teraz każdy rząd zaczynam od zrobienia jednego oczka w górę, to jest takie oczko zwrotne i obracam sobie robótkę. I przez pierwsze 10 oczek robię sobie narzut, wbijam się tutaj w pierwsze oczko, przeciągam niteczkę i teraz łapię sobie te niteczki i tą jedną przeciągam przez dwie, czyli robię takie oczko ścisłe, tylko że z narzutem. Znowu robię narzut, wbijam się w następne oczko, przeciągam nitkę, tutaj sobie przytrzymuję i tą jedną pierwszą niteczkę przeciągam przez dwie. Znowu robię narzut, wbijam się w następne oczko i znowu przeciągam nitkę, tutaj sobie wszystko przytrzymuję i jedną pierwszą nitkę przeciągam przez dwie pozostałe. I w taki oto sposób robię właśnie te pierwsze 10 oczek i to 10. oczko, które tutaj mam, tak jak widzicie, zaznaczam sobie markerem. Tutaj ciężko się pracuje z tą włóczką, dlatego że ona się tak jakby rozdziela i czasami mam właśnie problem, żeby to wszystko tak ładnie przeciągnąć. Trzeba sobie to dobrze przytrzymywać palcem. Zrobiłam tutaj 9 tych nawijanych oczek ścisłych, tych z narzutem. Odpinam sobie teraz marker, bo tutaj miałam zaznaczone to 10. oczko. W nim również robię dokładnie to samo i z powrotem sobie je tutaj zaznaczam. I teraz przez resztę rzędów, resztę oczek, również tutaj do tego ściągacza, do tego markera, będziemy sobie robić tak. Robimy narzut, wbijamy się tutaj w to oczko, przeciągamy nitkę, znowu robimy narzut, przeciągamy tutaj przez wszystkie 3 i dalej sobie tutaj trzymamy, dlatego że teraz będziemy się wbijać tutaj. Jak widzicie, mamy 3 niteczki, więc my wbijamy się tutaj w tą pierwszą w taki sposób. Wbijamy się w następne oczko, przeciągamy i znowu mamy 3. I tu znowu sobie zaznaczamy palcem, robimy narzut, przeciągamy przez 3, a później znowu wbijamy się tutaj w to pierwsze. Raz, 2, trzecie od tej strony, pierwsze od lewej, jak tam kto woli liczyć. I znowu wbijam się w następne oczko. Przeciągam nitkę, znowu sobie tutaj chwytam, robię narzut, przeciągam przez 3 i trzymam sobie tutaj, żeby mi było łatwo wbić się w to pierwsze oczko. I tak robię przez wszystkie te rzędy tutaj, aż właśnie do tego ściągacza. I
wygląda to właśnie w taki sposób. Ja ten wzór podpatrzyłam u jednej dziewczyny na YouTubie. Ja Wam tutaj pokażę jej filmik. Raczej linku Wam nie wstawię, bo na stówę zapomnę, ale zrobię Wam tutaj zrzut ekranu tego jej filmiku i Wam po prostu pokażę, żebyście mogli sobie go ewentualnie wyszukać. Ta dziewczyna pokazywała bardzo fajnie właśnie, jak zrobić te ściągacze, ochraniacze raczej. Natomiast ona to robiła troszeczkę inaczej. Ona to robiła bardziej skomplikowanie. Ten jej wzór wyglądał inaczej trochę niż mój, dlatego że ja z każdej strony robię tak samo. I jeżeli przyjrzycie się u mnie, to każdy rząd jest inny. Tutaj widzicie, że jest jeden paseczek na ukos, a tutaj macie jakby jakąś taką jodełkę, paseczek na ukos i jodełka, a u tej dziewczyny było to zupełnie inaczej, dlatego że ona każdy rząd robiła troszeczkę inaczej, tak żeby na jednej stronie była właśnie taki paseczek, a na drugiej jodełka. Ja to robię na zmianę, więc ten wzór jest troszeczkę inny, ale ja stwierdziłam, że miło będzie, jeżeli ją oznaczę, bo to właśnie od tej dziewczyny zaczerpnęłam tak jakby pomysł i troszeczkę go urozmaiciłam, więc ja teraz sobie będę tutaj siedziała i dłubała. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładną instrukcję, bo tak jak mówię, ja nie mam za bardzo cierpliwości do tłumaczenia, to odsyłam Was do filmiku tej dziewczyny. Tak jak mówię, ja robię inaczej niż ona, ale być może komuś bardziej przypasuje sposób właśnie tamtej dziewczyny. Też zależy, co się komu podoba. Ja sobie to teraz dokończę i pokażę Wam już skończony projekt. Pokażę Wam teraz dwa rodzaje włóczek, które kupiłam i najpierw pokażę taką przeciętną, a później pokażę Wam prawdziwą perełkę, którą dorwałam. I zacznijmy od tego, że na promocji kupiłam sobie tego typu włóczkę. To jest chyba typowo norweska włóczka, przynajmniej tak mi się wydaje. Trysil. Może sobie zobaczycie tutaj dokładnie markę. To jest 100% bawełna. W motku mamy 50 gram, czyli 100 metrów. Mamy tutaj rozpisane jak prać, że można prasować. Dalej mamy zwykłe jakieś tam loty. I tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówiłam, jest to 100% bawełna. Ona jest taka dość gruba, dlatego że tutaj ma pokazane 4 mm druty. Jest gruba, jest fajna, bawełniana. Ja ją kupiłam z myślą o jakiejś letniej bluzeczce. Natomiast to stoi pod znakiem zapytania, dlatego że u mnie w Norwegii jest zimno. I ja nawet jeżeli zrobię sobie taką letnią bluzkę, to nie będę jej miała gdzie i kiedy założyć. W tamtym roku przez cały rok, przez całe lato były, słuchajcie, 4 dni. 4 dni, gdzie było naprawdę ciepło, gdzie było gorąco, 20 stopni było, słuchajcie. To był taki gorąc, taki upał tutaj u nas, że naprawdę 4 dni. 4 dni w całym roku. A reszta była taka, że była po prostu chłodno, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Kupiłam 4 takie, one były na promocji. Ja za nie zapłaciłam bodajże 110 koron, więc napiszę Wam, ile to jest w przeliczeniu na złotówki mniej więcej. To były tanie włóczki. Ogólnie były tanie. I teraz czas na prawdziwą perełkę, słuchajcie. To jest włóczka, na którą ja chorowałam bardzo długo i chorowało bardzo dużo moich koleżanek, które są tutaj u mnie ze mną w Norwegii, które są Polkami i też szydełkują. Dlatego, że to jest włóczka. Zresztą widzicie, jak ona się tutaj nazywa. Ona jest własnoręcznie farbowana w Paryżu. Tutaj jest też oznaczony Instagram, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, ja Wam to spróbuję pokazać. Tutaj jest Instagram, on jest bardzo piękny, tam pani pokazuje różne wariacje tych włóczek. Mamy tutaj 433 metry, czyli około 100 gram i mamy tutaj 75% merino, 15% kaszmir i 10% nylon. I tutaj jest bardzo dużo rodzajów właśnie takich włóczek.
nie jest tylko jedna, są różne składy, różne kolory. Ja jak poszłam do sklepu i zobaczyłam, ile tam tego jest, to byłam w szoku. Ona jest niesamowicie milutka, będzie niesamowicie ciepła. No cudo, po prostu cudeńko. Ja mam Fisia na punkcie takich neutralnych kolorów i to był taki najbardziej neutralny kolor z nich wszystkich, przynajmniej z tego. Dlatego, że były jeszcze inne neutralne kolory, ale miały już inny skład, a mi ten skład najbardziej podpasował, bo był taki najbardziej milusi. Przepiękna jest, zobaczcie, nie wiem, czy wy to widzicie, ale te kolory są przepiękne. I ja zrobiłam zdjęcie z paragonem, dlatego że ja za 100 gram tej włóczki zapłaciłam prawie 500 koron. 500 koron to jest dość sporo jak za włóczkę, a nawet bym powiedziała, że bardzo dużo. I jestem przeszczęśliwa. Wydawało mi się, że jedna taka mi na coś starczy, ale wydaje mi się, że będę musiała kupić dwie takie. I chyba kupię drugą. Pokazałam to na Instagramie, mój mąż zobaczył, zanim wrócił do domu. I mu mówię, że zobacz, kupiłam sobie włóczkę, ale nie pytaj, ile kosztowała. A on się tylko uśmiechnął i powiedział, że widziałem na Instagramie. Więc nic nie powiedział, że wydałam tyle pieniędzy na jedną włóczkę, ale jestem przeszczęśliwa. I tak jak mówię, jeżeli wejdziecie sobie tutaj na ten Instagram, który jest tutaj podany, to zobaczycie więcej kolorów i zobaczcie to, co ja zobaczyłam w Passementerie. I zachorujecie totalnie na punkcie tej włóczki, bo one są tak piękne, ale są też bardzo drogie, ale myślę, że warto zrobić z tego coś pięknego. Witam się z Wami kilka dni później i chciałam Wam powiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie byłam sobie w sklepie i zobaczyłam na półce przepiękną włóczkę i teraz Wam ją pokażę. Taką błyszczącą. Ona jest ogólnie obrzydliwa. Ja jej nie mogę dotykać, dlatego że ona jest akrylowa. Ja mam po prostu ciary, jak dotykam włóczki akrylowej. Ona jest dla mnie obrzydliwa. Nie mogę jej dotykać. Wszystkie akryle są obrzydliwe. Przynajmniej w dotyku dla mnie. Ale jak ja zobaczyłam ten błysk, to stwierdziłam, że ja się przemogę. Ja kupię tą włóczkę. I ona miała tutaj taką banderolkę, ja Wam pokażę. Ja ją tak niosłam w sklepie, tak 2 palcami, żeby tylko nie dotknąć, bo ja mam w ogóle... Ja muszę zakładać rękawiczki, żeby w ogóle dotykać takiego akrylu, bo jest obrzydliwy dla mnie. Ale piękny. Piękny, więc stwierdziłam, że ja go muszę kupić, bo ja mam na niego plan, pomysł wręcz idealny. I stwierdziłam, że połączę tą obrzydliwą włóczkę z tą milusią włóczką bawełnianą, bardzo przemiłą, ja w ogóle kocham bawełnę. Stwierdziłam, że połączenie zrobimy tego. I ja już w sklepie wiedziałam, co z tego powstanie. Więc jak tylko wróciłam do domu, weszłam sobie na Etsy i kupiłam wzór na misia. Zobaczcie, jaki uroczy. Tutaj macie nazwę tej projektantki, która zrobiła wzór. Znajdziecie ją właśnie zarówno na Etsy, jak i na Instagramie. Na Instagramie to już jest w ogóle kopalnia przepięknych misiaczków. Tam jest też bardzo dużo darmowych wzorów, ale o tym później. I ja sobie kupiłam właśnie takiego misia. Tutaj Wam pokazuję pierwszą stronę, jak wygląda. Tutaj jest kilka stron tego wzoru. Możecie sobie kupić, ja go kupiłam za jakieś grosze, nie wiem, nie chcę kłamać, ale coś około 15 zł chyba, więc to nie jest bardzo dużo. Tak wygląda ten misiaczek i jak ja to zobaczyłam w ogóle już w sklepie, wiedziałam, że ja chcę mieć misia z sukienką i postanowiłam, że sobie takiego zrobię, a warto tutaj dodać, że ja nie jestem w ogóle najlepsza w maskotki, nie umiem totalnie, nie znam się na tym, jakoś tak... Nie lubię robić maskotek, ale stwierdziłam, że jak zobaczyłam tą włóczkę, no to po prostu musiałam. I patrzcie na to. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Tada! Mój pierwszy miś. Może tak Wam go pokażę. Zobaczcie, jak on wygląda uroczo. No przepięknie. Ja jestem taka szczęśliwa, że go zrobiłam. Tutaj już ta włóczka nie wygląda aż tak źle. Już tutaj ją mogę dotknąć, bo tutaj już jest... No tutaj już jest trochę co innego, ale no ten miś jest dla mnie tak piękny, ma cudowną opaskę. Ja wiem,
że osoby, które robią misie, zarzucą mi tutaj milion rzeczy, że ja źle zrobiłam i ja o tym doskonale wiem. Ja wiem, że tutaj trzeba bardzo dużo dociągnąć, ja wiem, że tutaj jest u góry źle zakończone, że tutaj widać te wszystkie zmiany ściegów, jak ja zmniejszałam, zwiększałam, to wszystko tutaj widać. Ja wiem, że to nie jest idealnie, ale ja jestem przeszczęśliwa, że udało mi się zrobić takiego misia, bo tak jak mówię, ja w misie nie jestem najlepsza, a ten wyszedł przeuroczo, no on jest tak piękny, przynajmniej mi się tak podoba, ja tylko całymi dniami siedzę i patrzę na tego misia, bo jest przeuroczy i on jest też dość spory, więc ja go robiłam szydełkiem 2, tak jak to było we wzorze i wyszedł taki no dość spory. On miał mieć 20 parę centymetrów, nie wiem ile ma w rzeczywistości, no ale jak widzicie jest duży. Tutaj mam kartkę A4 zwykła do drukarki i ten miś wygląda tak, czyli no w zasadzie no tak, taki jest. Nie mam go czym zmierzyć, żeby Wam powiedzieć, ale tutaj jest kartka A4, tak on wygląda. Jest dość spory, jest przepiękny, przepiękny. I teraz Wam jeszcze pokażę inne rzeczy, dlatego że ja nie miałam w domu totalnie nic do zrobienia takiego misia i ja wszystko musiałam kupić, więc teraz Wam pokażę, co ja jeszcze takiego do tego misia dokupiłam. Oprócz tego, że miałam tą obrzydliwą włóczkę i miałam taką superancką bawełnę. Kupiłam sobie całą taką wielką torbę wypełnienia poliestrowego z firmy Panduro i ja wiem, że to jest dziwnie rozwalone, ale to moja córka rozwaliła mi dosłownie przez środek ten worek. Ja go chciałam ładnie otworzyć, ale oczywiście ona to zrobiła za mnie. Więc tak to wygląda. Tutaj jest takie milusie wypełnienie akrylowe, którym właśnie wypełniałam całego tego misia. Sporo mi tego wyszło. Powiem Wam szczerze, że naprawdę sporo mi tego tutaj wyszło. Ja upchałam tego misia najmocniej jak się tylko dało. W sumie tak chciałam, żeby on był taki wypchany. Tutaj Wam też pokażę jeszcze raz. No on jest dość mocno wypchany, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest dość mocno, ale pewnie jak go wypiorę ze 2 razy, no to będzie widać, że jednak jest troszeczkę za mało, ale to zobaczymy. I jak już byłam na końcu, ja w ogóle nie mogłam się zdecydować co do tych oczu. Oczy są krzywo, ale nie dlatego, że je krzywo przyszyłam, tylko dlatego, że tam był robiony taki myk, że się wbijało tutaj się wbijało nitkę jakoś tu do oka, z oka tu i potem się to ściągało, tak żeby się zrobiły takie dołeczki na oczy, tak jakby. I żeby ta buzia tutaj była taka, widzicie, wyprofilowana ładnie. I ja to tak trochę krzywo ściągnęłam po jednej stronie bardziej, po drugiej mniej i dlatego. Ale ogólnie no to w tych samych rzędach ja to przyszyłam, tylko właśnie tą nitką krzywo ściągnęłam. Ale nie o tym. Nie mogłam się zdecydować na oczka, no bo można było kupić albo cały zestaw, albo można było kupić pojedynczo. I ja nie wiedziałam finalnie, jak duży będzie ten miś i jakie te oczka będą pasowały. Więc ja nie chciałam kupować od razu i stwierdziłam, że najpierw zrobię misia, a potem kupię oczka. Jak już byłam w połowie głowy, już chciałam skończyć tego misia, a tak się źle czułam, słuchajcie. I tak marudziłam, mówię, no chciałabym już skończyć, a nie mam tych oczek i w ogóle. I mój mąż, słuchajcie, poszedł do galerii handlowej i kupił mi cały zestaw takich oczek i nosków. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. To też jest z firmy Panduro. No i tutaj mamy rozpiskę, ile tego jest. 3 oczka kolorowe od 6 do 14. Kolorowe, a to miało być czarne. Pierwsze są czarne, drugie są kolorowe 10 mm. Noski też są i tu jest ogólnie 560 różnych takich elemencików. I ja Wam to pokażę, bo no to jest jakieś cudo. Ja jak to zobaczyłam, zobaczcie, tutaj są na przykład takie czerwone oczka. Tutaj są w ogóle niebieskie i można sobie dobierać jakie się chce. No cudo, tutaj mamy brąz, tutaj mamy zieleń i mamy jeszcze takie jakby przeźroczyste, też bardzo ładne. Mamy czarne i czarnych jest dużo, bo tutaj są najróżniejsze rozmiary, od takich maciubcich oczek, aż po takie naprawdę wielkie, ogromne oczka, więc można sobie wybierać. Tutaj są noski i noski też są różne, bo są zwykłe takie owalne, a są tutaj też takie pięknie wyprofilowane jak na jakiegoś pieska.
Są różowe, takie jak ja dodałam, brązowe i tu są też takie jakby serduszka właśnie czarne. I tutaj są różne podkładki. Ja nie do końca wiem, która podkładka jest do którego i jakie one mają rozmiary, ale tak mniej więcej na czuja sobie to montowałam i wkłada się to i potem się to wkłada, tylko ja nie wiem, którą stroną, już nie pamiętam. Chyba tą wzięłam, ale nie mam pojęcia, jak się to robi, bo ja, tak jak mówię, nie jestem najlepsza w te wszystkie oczka i inne rzeczy, ale mój mąż mi to kupił i ja byłam bardzo, bardzo zadowolona. No jak widzicie, ja mam wszystko z Panduro, dlatego że Panduro tutaj w Norwegii jest bardzo popularne i właśnie większość rzeczy jest właśnie z Panduro. I teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, dlatego że ta dziewczyna tutaj, ona ma też darmowe wzory i ona ma darmowe wzory udostępnione u siebie na Instagramie i wydaje mi się, że ja jak Wam pokażę część tego wzoru, to chyba nic się nie stanie. Tak mi się wydaje, ale wejdźcie sobie na Instagram, bo chodzi o to, że ona tam pokazała to w zdjęciach, a ja lubię mieć jednak na papierze, więc żeby nie było, to zasłonię kawałek wzoru. Ona ma pokazane u siebie na Instagramie. No i ja sobie tutaj napisałam, od kogo to jest darmowy wzór i ja sobie go sama rozpisałam na podstawie tych zdjęć. Przepisałam sobie wszystko tutaj na tą karteczkę, żeby mieć łatwiej. No i jak widzicie, ja sobie tutaj rozpisałam tak trochę po angielsku, trochę po polsku, że na przykład 6 SC w Magic Ring, 6 INC 12. Mój angielski perfect English. No, a ja tak specjalnie czytam z skrótami, żeby nie było, że jestem jakaś lewa, no ale prawa też nie jestem w zasadzie, więc dobra, pominijmy ten temat. No, także ja sobie to tak zapisałam, trochę po polsku, trochę po angielsku. Tak samo tutaj w Magic Ring 3CH2TR, 3CH SL, zakończ i zostawić do zszycia. Więc ja mam tak trochę po polsku, trochę po angielsku, takim już masz w ogóle porobione. Więc tak wygląda ten mój wzorek. I już Wam pokazuję, co ja z tego wzorku zrobiłam, bo zaczęłam robić wczoraj. Zobaczcie, mam nogi, mam spodenki takie eleganckie, zobaczcie, jakie eleganckie spodenki. No, ten wzorek już będzie malutki. Tutaj możecie zobaczyć, jakie tutaj są nogi i brzuszek, a jaki jest ten. Ten jest malutki. Ona ma w ogóle bardzo dużo takich darmowych wzorów, które są przeurocze. I też zachęcam Was, żebyście weszli sobie na tego Instagramka i zobaczyli, bo no ja przypadłam. Ja myślałam, że na Etsy jest złoto, ale jak weszłam na jej Instagrama, to już w ogóle diament. Diamenty, kopalnia diamentów. Także tak to wygląda. Ja zrobiłam już ciałko, teraz będę robiła tutaj rączki i później będę robiła głowę. To będzie taka ala myszka, bardzo urocza. I stwierdziłam, że ja chcę coś takiego zrobić, więc to jest kolejna rzecz, którą wymyśliłam, żeby tylko nie wyszywać. W międzyczasie zrobiłam też pieroga dla mojej córki do zabawy, ale oczywiście potem był głos, że nie może być jeden pierożek, bo misie lubią jeść pierogi i każdy miś musi mieć swojego pieroga. Więc teraz, jak mi zostanie włóczki z tej bawełnianej, którą Wam tutaj pokazywałam, to z resztek będę robiła właśnie te pierogi. I nie wiem, czy jeszcze w tym filmiku pokażę Wam skończoną myszkę. Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie, że już ten filmik zakończę, bo będzie turbo długi. Nie wiem, czy ktoś w ogóle dobry nie do końca. Napiszcie, jak dobrnęliście do tego momentu, bo jestem ciekawa, czy ktokolwiek w ogóle ogląda te filmy do końca. Także będę robiła pierogi. I to już chyba będzie koniec, tak jak powiedziałam, bo już będzie za długi ten filmik. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie o moim misiu, no to jest pierwszy miś, który nie wyszedł bardzo kulfonowy. Wiadomo, że nie jest idealny i jest krzywy, ale jest mój i się bardzo cieszę. Dobra, już koniec tego przedłużania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!